Na zachodzie Uzbekistanu, za bezkresnymi piaskami pustyni Kyzyl-Kum, blisko granicy z Turkmenistanem, leży Chiwa, niegdyś ważny punkt jedwabnego szlaku, dziś miasto muzeum, skansen, w którym zatrzymał się czas. Nie dociera tu tak wielu turystów co do innych miast Uzbekistanu. Trudno się temu dziwić, Chiwa leży daleko, a żeby do niej dotrzeć, najlepiej wybrać nocny pociąg albo przylecieć samolotem do pobliskiego Urgenczu. Warto jednak podjąć ten trud, aby w nagrodę znaleźć się w mieście niczym z baśni 1001 nocy. Choć Chiwa ma około 2,5 tysiąca lat, obecny wygląd zyskała głównie w XVIII i XIX wieku. Stare miasto składa się z dwóch części, wewnętrznej Iczankala i zewnętrznej Diszankala. Obie są otoczone murami obronnymi. Mury Chiwy zachowały się w doskonałym stanie. Zbudowano je z cegieł wytwarzanych głównie z gliny i słomy. Mają długość 6 km i szczelnie otaczają Iczankala. Dawniej pełniły funkcję obronną, ale też reprezentacyjną. Były symbolem statusu i bogactwa. Mury można podziwiać nie tylko z dołu. Są one udostępnione dla turystów i można się po nich przejść. Jest to jednak atrakcja dodatkowo płatna. Do miasta prowadzą 4 bramy. Główna z nich to Ata Darwaza, brama ojca, umiejscowiona od zachodu. Blisko niej znajduje się najsłynniejszy zabytek Chiwy, turkusowy minaret Kalta Minor. Jego budowa rozpoczęła się w 1851 roku na polecenie Muhammeda Amina, Hana Chiwy. Legenda głosi, że chciał zbudować minaret tak wysoki, aby z jego szczytu dało się zobaczyć całą drogę do Buchary. Po śmierci Hana w 1855 roku budowa minaretu została przerwana. Nigdy jej nie ukończono. Istnieje wiele legend wyjaśniających, dlaczego minaret nigdy nie został dokończony. Według jednej z nich odpowiedzialny za tę budowę architekt przyjął ofertę od Hana Buchary, chcącego zbudować jeszcze wyższy minaret. Gdy dowiedział się o tym Han Chiwy, z wściekłości kazał zrzucić architekta ze szczytu budowli, co zatrzymało dalsze prace. Nie przypadkiem Chiwę nazywa się miastem muzeum. Ilość zabytków na Iczankala może przyprawić o zawrót głowy. W 1990 roku miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnętrza zabytków, muzea i medresy można zwiedzić na jednym bilecie kosztującym 200 000 uzbeckich sumów. Moim zdaniem Chiwę najlepiej jednak zwiedza się, chodząc niespiesznie wąskimi uliczkami i chłonąc jej niezwykły klimat. Chiwa swoje bogactwo zawdzięcza jedwabnemu szlakowi. Choć dziś nie ma już karawan przemierzających pustynię, wciąż istnieją bazary, na których można kupić rękodzieło, odzież czy pamiątki. Chiwa znana była również z handlu niewolnikami. Przywożono ich tutaj z różnych części regionu i sprzedawano na lokalnych rynkach. Do niewoli wiele osób trafiało podczas licznych wojen i konfliktów prowadzonych przez lokalne plemiona oraz Khanat Chiwy. Zakaz handlu niewolnikami wprowadzono dopiero po aneksji Chiwy przez Rosję w 1873 roku. Drugi najsłynniejszy minaret Chiwy jest częścią kompleksu Islam Hodża. To stosunkowo nowa budowla, powstała na początku XX wieku. Na szczyt minaretu można obecnie wejść za dodatkową opłatą.
Stare miasto w Chiwie, a zwłaszcza niektóre jego budynki, wyglądają jak żywcem przeniesione z planu filmowego. Nic dziwnego, że miasto jest często odwiedzane przez fotografów i filmowców. Ma to również swoje słabe strony, można tu odczuć pewną sztuczność i komercjalizację. Na Starym Mieście Chiwy znajdziemy niemal wyłącznie turystów, a ceny, jak na Uzbekistan, są dość wysokie. Mimo wszystko Chiwa to miejsce unikalne i warte czasu poświęconego na długą podróż.